czasie okupacji Niemcy zniszczyli cmentarz żydowski w Serocku i kazali wywieźć z niego macewy. Jednak znaczna część nagrobków ocalała i po latach wróciły one na teren nekropolii. Teren cmentarza został także uporządkowany. To wyraz troski i szacunku o zachowanie pamięci o żydowskiej społeczności Serocka, która przed II wojną światową stanowiła prawie połowę mieszkańców miasta. Pierwsze wzmianki o Żydach w Serocku i okolicach pochodzą z XVIII wieku. Początkowo prowadzili oni karczmy, a potem w większości zajmowali się handlem i rzemiosłem. Społeczność mieszkała przede wszystkim w kwartale tworzonym przez dzisiejsze ulicę Półtuską, 11 listopada, Rynek i Kościuszki. Seroccy Żydzi należeli początkowo do gminy żydowskiej w Nasielsku i zmarłych chowali na tamtejszym cmentarzu. Nekropolia w Serocku powstała prawdopodobnie w latach 20. XIX wieku na gruntach sąsiadujących z Wierzbicą. 5 grudnia 1939 roku Niemcy wypędzili z miasta całą ludność żydowską, a później nastąpiła dewastacja cmentarza. Prawdopodobnie na początku lat 40. na polecenie Niemców nagrobków użyto do ułożenia schodów prowadzących na wzgórze grodowe Barbarka przy ulicy Radzymińskiej. Do zniszczeń doszło też latem i jesienią 1944 roku. W czasie walk rosyjsko-niemieckich na cmentarzu znajdowały się okopy. Po wojnie cmentarz pozbawiony naturalnych opiekunów, potomków zmarłych, dalej niszczał i służył za pastwisko. W latach 70. znalazł się w obrębie ośrodka wypoczynkowego Narew, należącego do Centralnego Związku Rzemiosła, a później do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Teren nekropolii przeznaczono na cele rekreacyjne. Znajdowały się tam asfaltowe alejki, altana, piaskownica i huśtawki. W połowie lat 80. losem macew na grodzisku Barbarka zainteresowali się działacze Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce, ale ich apel do władz nie odniósł skutku. W 1992 roku władze miasta i gminy Serock doprowadziły do wydobycia kilkudziesięciu macew ze wzgórza grodowego Barbarka. Nagrobki złożono na zboczu znajdującym się na skraju cmentarza. Na początku XXI wieku społeczność żydowska czyniła starania o odzyskanie cmentarza. 28 września 2011 roku wojewoda mazowiecki wydał decyzję o przekazaniu terenu dla Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W 2014 roku w jego północno-zachodniej części ukończono i odsłonięto lapidarium. W 2015 roku cmentarz ogrodzono. Od tego czasu nekropolia zarosła dziką roślinnością i konieczne było jej uporządkowanie. 11 czerwca 2021 roku burmistrz miasta i gminy Serock Artur Borkowski spotkał się z ówczesnym prezesem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Michałem Laszczkowskim, który obiecał wsparcie finansowe przy pracach porządkowych. Prace koordynowane przez Urząd Miasta i Gminy trwały od 12 do 15 października 2021 roku. 22 października 2021 roku przedstawiciel burmistrza przeprowadził konsultacje ze stroną żydowską w sprawie przyszłości cmentarza. Została wówczas przedstawiona troska władz gminy o przyszłość nekropolii, wola otoczenia jej opieką oraz intencja przejęcia cmentarza na własność gminy. Pokłosiem tej rozmowy było wysłanie pisma intencyjnego.
Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich pozytywnie ustosunkował się do wniosku burmistrza miasta i gminy Serock i wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie terenu nekropolii. 14 czerwca 2022 roku podpisano umowę darowizny. Po kilku miesiącach na cmentarzu rozpoczęły się prace. Nasze zadanie inwestycyjne polegało przede wszystkim na wydobyciu macew złożonych niegdyś na Barbarce, przeniesieniu ich na teren dawnego cmentarza żydowskiego, ustawieniu na kamiennych podstawach i zaimpregnowaniu. Oprócz pracy z macewami wyremontowaliśmy istniejące tutaj alejki i ogrodzenie, a także wybudowaliśmy schody od strony Jeziora Zegrzyńskiego, tak aby umożliwić dostęp do tego terenu. Wszystkie prace, zarówno te na Barbarce, jak i tutaj na cmentarzu, były realizowane pod nadzorem Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy, a także przy ścisłej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Całe przedsięwzięcie to wartość niemal 300 000 złotych, z czego prawie 100 000 to środki zewnętrzne. Wykonawca rozpoczął pracę 27 marca 2023 roku. Dotyczyły one przygotowania szalunków pod schody na skarpie od strony Narwi. Pierwsze 2 tygodnie kwietnia poświęcono wydobywaniu macew znajdujących się na terenie Grodziska Barbarka. Prace były bardzo trudne, wykonywane ręcznie ze względu na utrudnienia terenowe oraz dbałość o zachowanie nagrobków. Ze wzgórza grodowego udało się wydobyć 31 całych macew, około 50 większych oraz około 60 mniejszych fragmentów. Na cmentarz trafiły też nawet bardzo małe kawałki nagrobków. Do końca kwietnia 2023 roku oczyszczano alejki oraz resztę terenu cmentarza. Kontynuowano także budowę schodów. W czerwcu ustawiono podstawy pod większe macewy, mocowano nagrobki oraz rozpoczęto pracę przy furtkach i bramie technicznej. W lipcu impregnowano macewy, wymieniono część zniszczonej nawierzchni na alejkach, zakończono pracę przy schodach, furtkach i bramie oraz przy naprawie ogrodzenia. To był już koniec prac. Przywiązujemy ogromną wagę do pielęgnowania własnej historii, tradycji, kultury. W tak symboliczny sposób odwołujemy się do tradycji funkcjonowania społeczności żydowskiej na terenie miasta i gminy Serock. Chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że ten projekt uzyskał taką formę. Bardzo dziękuję.